Cześć po długiej przerwie. Jakiś czas się nie widzieliśmy ze względu na to, że projekt polskiej CZ się skończył, ale czas zacząć kolejny projekt. Myślałem nad niemieckim motocyklem, aczkolwiek ze względu na to, że udało mi się zrobić już jedną CZ, to postanowiłem przywrócić dawny blask mojemu kolejnemu motocyklowi, którym jest CZ 487 z 1986 roku. W posiadaniu tego motocykla jestem od około 2 lat. Jak widzicie, jest on zarejestrowany dla odmiany względem tamtej CZ jeżdżący i w pełni sprawny. Ja już z niego spuściłem paliwo. Jesteśmy dzisiaj u pana Tadzia w warsztacie, więc też nie będziemy odpalać. Motocykl jest w takim stanie, jak widzicie. Tutaj wejdzie teraz kilka przebitek. Nie jest on idealny, a motocykle, które docelowo chciałbym mieć w kolekcji, chciałbym, aby wszystkie były w idealnym stanie. Oczywiście, dzwoniąc do sklepu, który dystrybuuje części do Jawy i do CZ-y, dostałem informację, że te motocykle, jak były nawet nowe i wychodziły z fabryki, to one nie były idealne. To, co ja teraz będę robił, to znowu nie będzie odbudowa, odrestaurowanie, przywrócenie oryginału, tylko to będzie przebudowa motocykla, tak aby wyglądał nawet lepiej niż wychodził z fabryki. Oryginalnie jest w kolorze czerwonym. Ten kolor, który tutaj widzicie, to nie jest oryginalny kolor. Błotniki, bak, boczki na pewno były malowane. Ten element prawdopodobnie również powinien być czarny, a nie czerwony. Siedzonko jest dziurawe. Ja sporo przy tym motocyklu już zrobiłem. Kupiłem go w takim stanie, że był strasznie brudny, zabłocony, więc pierwsze co zrobiłem, to go umyłem. Z ciekawostek, to silnik jest po generalnym remoncie, ale remont został przeprowadzony w taki sposób, że właściciel zrobił wszystko, co mógł, poza aspektem wizualnym. Ja silnik tylko demontuję, prawdopodobnie pójdzie na sodowanie, ale to jeszcze muszę skonsultować, czy lepiej go wysodować, czy lepiej go ręcznie wyczyścić. Przelakieruję go farbą bezbarwną, tak jak robiłem to we wcześniejszej CZ-cie. Jeśli chodzi o zawieszenie, to tutaj ono pracuje dość, nie wiem, czy to zobaczycie, nie będę ściągał może ze stopki, albo ściągnę, ono pracuje dość miękko, więc prawdopodobnie tam już jakieś uszczelniacze nie działają i również jest problem ze sprężynami. To są naturalne dźwięki, które wydaje CZ. Stopka, którą bardzo ciężko utrafić, bo na końcu powinna być gumka, również jest nowa, ponieważ ta, która była w tym motocyklu, zamontowałem ją do polskiej CZ. Ta jest w dobrym stanie, ale i tak będziemy poprawiać fabrykę. Czyli po zdemontowaniu wszystkie te ślady produkcyjne zostaną wyrównane, wyszlifowane i zostanie oddana do lakierowania proszkowego. Z wahaczem przy odkręcaniu nie powinno być problemu, ponieważ kalamitką został przesmarowany. W 487 Sport czujnik stopu był taką zaawansowaną konstrukcją i był z nim problem do samego końca. Natomiast tutaj czujnik stopu jest taki już nowoczesny, zwykły na sprężynce i działa. Żeby nie przedłużać tego odcinka, bo i tak powinien być i będzie prawdopodobnie dość długi i obszerny, zabierajmy się może za rozkręcanie. Ja zakładam rękawice i zabieram się za rozkręcanie. Chłopaki sobie coś tam lubią przy swoich projektach, natomiast ja do momentu, kiedy będę mógł rozkręcić i zdemontować poszczególne części sam, no to będę robił to sam. Zaczynamy od demontażu siedzonka, bo to jest najłatwiej, bo siedzonko w CZ demontuje się bardzo często. Dlaczego? No bo jak ona zgaśnie, no to musicie zdemontować siedzonko, żeby wyciągnąć sobie zestaw narzędziowy. Pokażmy siedzonko, jak wygląda. Części odkładamy, układamy i prawdopodobnie zrobimy jakieś zdjęcie na koniec wszystkiego. Następnie jest moja narzędziówka, zestaw złomiarza, czyli świeca, klucz do świecy, jakieś szmateczki do wycierania. Bałem się zawsze, że akumulator może się zwierać o siedzonko, więc zrobiłem takie zabezpieczenie, czyli osłonka z akumulatora samochodowego na rzepie. Tutaj mamy takie zaczepki, dwie do gumeczki, którą prawdopodobnie zamocuje sobie tutaj ten akumulator, tak żeby on już nie podskakiwał, tak jak podskakuje teraz. Bierzemy pierwsze narzędzia i pozbywamy się akumulatora. Akumulator zalany
Jest go tyle, ile powinno. Lusterka są już wymienione. To są lusterka z epoki. To jest poluzowane ze względu na to, że musiałem motocykl tutaj pomiędzy samochodami schować. I żeby ich nie zniszczyć, to zostawimy je w kuwecie. O, najważniejsze, nie zrobiłem czego. Nie wyciągnąłem kluczyka ze stacyjki. Kluczyk jest już po remoncie, jest w złotym ocynku. Więc jak CZ będzie żółta, to kluczyk będzie idealnie pasował. Natomiast breloczek jest z 2015 roku z Triumfa. Może kiedyś nas Triumf zasponsoruje, tak? Bo ja kiedyś pracowałem przy programie motocyklowym, więc miałem dużą styczność z markami BMW i Triumf. Nie ma koleżanki, która miała dzisiaj być i pomóc i zrobić właśnie tego typu ujęcia, jak tutaj widzicie, ale odcinek wtedy też powinien się zaczynać pewnie elomordy. Mam nadzieję, że moi odbiorcy to nie są goście, którzy zaczynają rozmowę od elomordy, tylko to są kulturalni złomiarze. Czasu coraz mniej, a śrubek nie ubywa, a tu jest trochę tych śrubek jednak do odkręcania. Jestem sam, ostatnio rozbiłem to z rąbkiem, więc ktoś mi mógł coś jeszcze przytrzymać i pomóc. Dzisiaj cisnę to sam. Z baku jest paliwo spuszczone, wczoraj spuszczałem, kranik jest odłączony, zeszło 5 litrów ładnego, czystego paliwa, więc ten bak jest w dość dobrym stanie. To już było wcześniej demontowane, widzicie, te śruby są już spoko ładne. Mam nadzieję, że soundcheck się dobrze nagrywa i coś będzie słychać z tych dźwięków odkręcania śrubek. Mamy bak. Bak od spodu wygląda spoko. Paliwo zlejemy potem. Korek wlewu paliwa, który jest chromowany. Ja już go kupiłem, także wygląda zdecydowanie lepiej. Podjadę do znajomych z detailingu i zapytam, czy wystarczy go przepolerować, aby odzyskał blask, czy zostawiamy go taki, jaki jest teraz. I wrzucamy wszystko, to co nam odpadło. Czyli kawałek gumy, śruba, to i to. Teraz powinno się zrobić tak, że powinno się to położyć w takiej kolejności, w jakiej się demontowało, wykonać zdjęcie, aby wiedzieć, jak się potem to składa. No ale to jest na tyle prosta rzecz i łatwa, że wrzucamy do jednego woreczka. Bez baku oczywiście motocykl zaczyna już wyglądać zdecydowanie agresywniej. Zdemontujemy odblaski. Jeśli jest ktoś tutaj z oglądających i miałby może w sprzedaży albo z jakiejś demontażu te flagi, może w lepszym stanie, ponieważ prawa jest dobra, aczkolwiek lewa tutaj była jakaś kraksa i na pewno by wymagała jakiegoś prostowania. 2 odblaski przednie, tego nie musimy opisywać, bo to wiadomo gdzie jest. 22 jest dobry. To jest bardzo lekko złapane, więc tutaj nie trzeba siły i w ogóle to jest fatalny patent montażowy tych kierunkowskazów. Dla Dominika, a 2, że będziemy... Ostatni kierunkowskaz. Ten element mocowania kierunkowskazu tylnego do połączenie z błotnikiem jest w ładnym stanie. Fajka jest NGK i podobno takie są najlepsze. Świeca jest w takim stanie. Więc znawcy proszę się wypowiedzieć. Proszę się wypowiedzieć na temat również przerwy, która jest, czy jest w porządku. CZ paliła dobrze i można było nią jeździć na odkręconym kraniku cały czas i nie zalewało jej. Instalacja elektryczna, teraz przynajmniej ją widzimy, że ktoś w sumie coś tutaj już z nią raczej robił. Teraz widzicie przynajmniej, jak dziwne pozycje trzeba przybierać do rozkręcania i BHP jest kluczowe tutaj, żeby nie zginąć.
Teraz nie trzeba się martwić, żeby czegoś nie zniszczyć. Dopiero przy skręcaniu martwicie się o to, żeby wszystko było idealne. Teraz możecie nawet śruby pogubić, bo one są bez wartości, ponieważ ta CZ nie ma oryginalnych śrubek. Dzięki. Cewka jest oryginalna, 6V z logotypami. Tutaj widać nawet jej numer seryjny, na pewno będzie widać na nagraniu. Jak jesteśmy przy elektryce, to możemy od razu zdemontować sygnał dźwiękowy. Artur, podasz mi ten pomarańczowy? Dzięki. Odkręcamy sygnał dźwiękowy w takim stanie. Tutaj ma coś niebieskiego. Pytanie, co to jest? A ty? Jak dużo już dzisiaj poskrolowałeś po internecie? Nie zapomniałeś o czymś ważnym? Aby dać subskrypcję na Będę Jechał Szybko? CZ jest jeżdżąca, zarejestrowana, ubezpieczona, więc rejestracja jest jak najbardziej wskazana. Ten otwór technologiczny do montażu rejestracji na pewno zostanie. Mówię to i pokazuję, żebym sam nawet nie zapomniał o tym. Potem jak będziemy przygotowywać błotnik do lakierowania. Te chlepaki są dostępne, można je kupić jako nowe, bo ten już też nie jest idealny. Tych śrubek nie muszę opisywać, bo one nie są jakieś kluczowe, nie wiadomo jakie, więc wrzucam je do uniwersalnej kuwety. Operacja. Demontujemy lampę. Klosz był wymieniany, więc jest ładny. Natomiast gumka nie była wymieniana. Dobra, dobra. Lampa zeszła. I ok, podkładka plastikowa. No to lampa z gumką. I chowamy do środka. Mamy tutaj dość taką konstrukcję całą, która wyglądała tak. Po ściągnięciu okazuje się, że jest tu jeszcze jakaś guma, o której nie wiedziałem, ale jakże ważne, że ona jest. I jest w dobrym stanie. I w tej gumie nawet są jeszcze tulejki jakieś. No, ktoś odkręcał, więc się to wszystko dobrze odkręca. No, to jakaś gumeczka sobie leży. Odkręcamy ósemeczkę i schodzi nam pierwszy większy element. O! Zgrzewy są całe. Tu się rodzi pytanie, czy to piaskować, czy tylko wyszlifować, bo jak wypiaskujemy, to może to puścić. Drugi boczek zdemontowany. Super, zgrzew również jest cały. Boczek wygląda dobrze, jakaś minimalna korozja, ale powierzchowna. Zastanawiamy, po co są te otwory, bo jak widzicie, otwór jest tutaj, ale otwór jest również w drugim boczku. Ten jest pod zamek, a z drugiej strony pod co jest? Nie wiem. O, schowek się przydał na trzymanie klucza. Śruby zwykłe. Tu nie ma gwintu. Uważajcie, bo stąd może szczur wyjść. Stąd może wyjść szczur. W jakim jest stanie? Nie, jest git. Ktoś go chyba musiał wymieniać. Trochę technologii współczesnej zastosowano. Boczek ładny. Ja tu nie byłem wcześniej. Trzyma się kupy. Dobra, to do kosza. Odkręcę go całego i wtedy będzie łatwiej już odkręcić wszystko inne.
makaroni. Regulator napięcia. Nie będziemy go otwierać. Ktoś już tu był, bo plomba jest ściągnięta. Wygląda dobrze i prąd był i ładowanie w CZ było. A co będzie pod tą gumką? A nic. Pozbywamy się teraz opaski przy mocowaniu instalacji elektrycznej, która przechodziła pod bakiem przy ramie. Oryginalne blaszki nawet, które są tutaj trzymające przewody do instalacji elektrycznej, również są. Nie są skorodowane, więc super. To jest przelotka, którą wcześniej musiałem gdzieś dorobić. Ona tutaj jest, więc dobrze, może się przyda. Możemy w sumie odkręcić teraz czujnik stopu od razu, jak tu jesteśmy. Aby czujnik działał prawidłowo, trzeba dokonywać regulacji. To tą śrubę zostawimy, bo jak pójdzie do piaskowania i potem do lakierowania, żeby się nie męczyć, to najprościej jest wkręcić. Tylne poduszki były już przeze mnie odnawiane i dobierane do tego motocykla, więc są też w dobrym stanie, aczkolwiek nie zostały ocynkowane. Nie wiem, czy to dobrze robię, czy powinienem dolny, czy górny najpierw. W sumie. Demontujemy teraz lampę, bo ciężko jest się dostać tutaj niestety do tych śrubek. Lampa jest dużym elementem, który zabiera sporo miejsca. Zobaczymy, jak to będzie bez niej. I ile kabelków z niej będzie wystawać. Odetnijmy sobie jeszcze przerywacz od kierunkowskazów. Licznik mamy w górze. I wszystko jest tutaj na wsówkach. Więc wypinamy. Współczuję potem przy montowaniu tego. Jeśli przewód się nie chce nam wypiąć przy prędkościomierzu, to pozbywamy się tego czegoś. Izolacja nie jest przypadkowa, bo w każdej CZ cieknie z napędu prędkościomierza. Po odkręceniu linki od napędu prędkościomierza, ona jest już luźna, ale tu mamy drugą nakrętkę, więc możemy też ją odkręcić już przy samym liczniku. Czy licznik już wyjdzie? Tak, licznik wychodzi. Po obróceniu została nam tylko stacyjka. O, w stacyjce nawet jest izolacja. To dobrze, żeby nic nie zwierało. W ten sposób zluzujemy stacyjkę. Która to stacyjka już zostanie nam razem, tu jest podkładka jeszcze, pyk. I mamy cały licznik z obudową, z kontrolkami oraz, tak jak widzicie, są tutaj takie gumki amortyzujące. Zaczniemy może rozbrajać teraz dalej kierownicę, więc pasowałoby poodpinać linki. Trytka, jak wiadomo, jest podstawą wszystkiego. Tutaj też oczywiście musiały się znaleźć. Pierwsza linka od gazu, więc musimy wykręcić ją z gaźnika i wypiąć. Paliwo jest. I teraz na pewno nam się przyda woreczek, aby to schować i niczego nie zgubić. Na pewno zdokumentować, jak to wyglądało. Więc otwieramy. Zdejmujemy. Wszystko ładnie nasmarowane.
Żeby było do kompletu, to teraz musimy odpiąć linkę od przedniego hamulca. Tutaj jest wkrętka pod czujnik przedniego stopu, więc też trzeba to będzie zrobić tak, bo ten czujnik stopu mam, więc trzeba będzie zrobić tak potem, żeby działał też stop na przednim hamulcu, a nie tylko na tylnych, jak to najczęściej bywa. Teraz chcemy jak najszybciej rozbroić całą kierownicę, pozbyć się linek, aby można było ją również zdemontować. Tutaj mamy linkę, która jest od sprzęgła, ale żeby ją zdemontować, to musimy się dostać tutaj i musimy ściągnąć pokrywę boczną, więc postaramy się ją zdemontować tutaj z całą klamką, pewnie też. No, trochę takiego rozkręcania jest, więc już się trzeba nastawiać, że przy skręcaniu będzie to trwało troszeczkę więcej, bo trzeba to zrobić z większą skrupulatnością na pewno, zdecydowanie. Tak jest. Pyk i pyk. Cała instalacja może to zostać razem z instalacją. Śrubki zostawiamy, żeby się nic nie rozleciało. Wyciągamy teraz już całą instalację elektryczną. Tutaj od czujnika stopu myślę, że się możemy wypiąć tutaj i wypiąć go w ten sposób. Tutaj już powinien być cały dostęp do wszystkiego. Tu jest jeszcze coś, co wchodzi do silnika, więc możemy również wypiąć w tym miejscu. A tutaj, żeby się pozbyć tego, to musimy odkręcić łapę od silnika. Poszło. Bardzo fajnie. Pierwsze mocowanie silnika zostało uwolnione. Cała instalacja elektryczna. Cała instalacja elektryczna CZ wygląda tak. Takich prac montażowych niestety nie da się za bardzo przyspieszyć. Trzeba to robić powoli, dokładnie opisywać sobie wszystko. Tutaj mamy tą półeczkę, która jest do mocowania licznika. Jeszcze i ona się trzyma właśnie razem z całą kierownicą. I mamy ostatnią śrubkę i kierownica teraz już powinna nam zejść. I udało się. Kierownica, takie dwie aluminiowe podkładki i dwa pręciki. Postęp prac jest niewielki, ale już niedługo będziemy kończyć. Pozbywamy się obudowy filtra powietrza. Tak wygląda filtr powietrza. Widać, że go ktoś wymieniał, że on nie jest taki bardzo stary. Tą obudowę ja już sobie potem rozkręcę, zdemontuję i ona pójdzie do lakierowania proszkowego. Musimy zdemontować wydech, aby móc w kolejnym etapie zdemontować silnik. Więc standardowo, tak jak z tamtej strony, zaczynamy od podnóżka pasażera. Wydech już wisi. Nie skupiamy się na tym szczególnie też, bo wydech będzie i tak nowy. Jeden z operatorów mówi, że w jego samochodzie to żadna śruba się nie odkręca, ale nie będziemy mówili, jaką marką samochodów jeździ. Wszyscy wiedzą. W CZ się odkręcają wszystkie, jak widać. Super. Ta blaszka jest bardzo ważna też.
bo ona tutaj nam to mocuje. Odkręcamy podnóżek, tu jeszcze jest, widzę, podkładka. I teraz wyjdzie nam ładnie wydech z cylindra. To też później sobie odmontuję. I teraz popatrzcie, jak myślicie, czy ktoś latał CZ-tą? Czy wpływa to też na przepływ spalin i może przez to gorzej jechać? Nie no, żartuję po prostu, no na pewno ktoś nią ostro wygrzmocił kiedyś. Bardzo brzydkie, zardzewiałe śruby. Tutaj mamy ładną śrubę, zaraz wam pokażę. Ładna? Ktoś tu był. I ktoś po polach zadawał, bo jest jakieś zboże jest. I tyle. Została ostatnia śruba od mocowania silnika do ramy, ale niestety z silnikiem sobie sam nie pomogę, więc przyszedł. Znacie go? Zaraz zobaczycie kto. Jak szarpniesz, to wyjdzie. Wyszła? Tą wyciągnij. Dobra. Pamiętasz, jak go odkręcaliśmy w tamtej? Pachacz? Może. Tam się nie dało odkręcić, nie? Tak. Dobra. Teraz wyjdzie. Trzymasz? Tak. Gdzieś ci dać? Na ziemię. Połóż tak, żebyś się nie zmęczył. Jaki następny etap proponujesz? Błotnik, koło, przód? Błotniki, koła, no. Ale najpierw się wziąć za przód teraz, czy za tył? No, za tył, bo masz go w powietrzu, nie? Dobra, to ściągam amortyzatory najpierw, a potem błotnik i potem koło. Dzięki pomocy Romka wiem teraz, że trzeba odkręcić tylne zawieszenie, a następnie ściągnąć koło i błotnik. Na chwilę obecną mamy zdemontowane już tylne zawieszenie, które też było raczej wymieniane. Zostało nam już ostatnie 30 minut nagrań, więc pora przyspieszyć, bo na to miejsce musi wjechać Bentley. Zostały nam tak naprawdę 2 błotniki, 2 koła, odkręcić przednie zawieszenie i mamy motocykl rozebrany. Mamy koło, które to koło już jest po remoncie, ale będzie po ponownym remoncie. Jak widać, wszystko ładnie zabezpieczone. Coś tam hamowało też. Zaraz nie będziemy mieć tylnego błotnika, za chwilkę następnie przedniego błotnika i jakoś to będzie. I jeszcze zostanie nam ułożyć wszystkie w takim razie frukty na ziemi. Zanim zdemontujemy tylne koło, należy odkręcić jeszcze tylny hamulec. Tulejeczka. Zostawimy ją na pręciku, który nie był ocynkowany i trzeba go oddać do ocynkowania. Cześć. Czekaj. Dobra, trzymasz koło? Dobra. Ty, tak jak tamta. Jaka satysfakcja. Okay.
Zbliżamy się ku końcowi tej rozbiórki. Wszyscy są szczęśliwi. To do góry. Jesteśmy już na ostatnim etapie w dzisiejszym odcinku z rozkręcania, mianowicie demontażu przedniego zawieszenia. Zostawiamy wahacz i pedał hamulca. To już zdemontuję sobie poza dniem zdjęciowym, a my rozłożymy sobie jeszcze wszystkie rzeczy. Pamiętacie sarkazm tego gościa? Czy chcecie, żeby się pojawiał częściej w odcinkach? Nie. O, jednak są trochę zardzewiałe. Pokażesz do kamery? No, Artur tu widzi wszystko. Nowe nie są. Jeśli wahacz się tak odkręca, to znaczy, że ktoś prawdopodobnie go smarował. No i wychodzi. Wychodzi ładnie, tylko co, teraz trzeba coś tam wbić, nie? Idzie, nie? To z amelinu? Tak. Aby nie zniszczyć materiału, użyliśmy takiego aluminiowego. Pięknie, jakby tak Pięknie. ze wszystkiego chciało schodzić. Musisz rozszerzyć, bo nie wyjdzie. Do góry musisz to dać. Dobra. No, pręt hamulca jest tutaj na jednym zabezpieczeniu, więc zostawiamy. Układam wszystko. Podsumowanie. Godzina za 5:06. Widzieliście, o której się zaczynało. Pan Tadeusz już musi wychodzić, więc do widzenia. I panie Tadeuszu, no jakoś to będzie. Ja to postarałem się gdzieś dać w kąt, żeby nie zabierało dużo miejsca i w 2 tygodnie i remont będzie zrobiony. Jestem usatysfakcjonowany, proszę pana. Myślę, że się więcej też zmieści. Do zobaczenia. Do widzenia. 4 godziny później, ale mamy to. Popatrzcie, co tutaj się dzieje. Jeszcze 4 godziny temu ten motocykl stał tutaj, cały na kołach. Ekipa filmująca jeszcze nie była spięta. Teraz są już wszyscy spięci, bo każdemu się spieszy. Jest godzina 18. Czas kończyć. Myślę, że było warto i bardzo się cieszę, że poszło to tak sprawnie, że motocykl okazał się być w bardzo dobrym stanie. Na chwilę obecną to tyle. Zapraszam do śledzenia projektu odbudowy mojej CZ-y.